W dzisiejszym odcinku zobaczycie niesamowity customowy komputer wbudowany w ogromnego Battle Bussa z Fortnite, wyposażonego w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5090 od MSI. A finalnie na testy komputer trafi do Jacoba. Zapraszam do oglądania. Chodzi. Czy to widzicie? Bus bojowy komputer. Jacob Fortnite pełną parą. Cześć, witam was w kolejnym grubym moddingowym odcinku. Battle Bus prosto z Fortnite będzie naszą nową bazą do stworzenia wypasionego komputera. Dobrze słyszycie, stworzę busa i wbudujemy w niego wszystkie podzespoły. Jeżeli myślicie, że ominę balon, to jesteście w błędzie. Ten element także znajdzie się w naszym projekcie. A ten ogromny odcinek powstaje dzięki współpracy z Nvidia i Epic Games. Dziękuję ponownie za zaufanie i bierzemy się do roboty. Najpierw zabiorę was do Blendera, gdzie cały model, który otrzymałem od producentów gry, musiałem odpowiednio przygotować i przerobić, także żeby zmieścić wszystkie podzespoły. Zadanie nie było łatwe, ponieważ modele z gier rządzą się swoimi prawami, ale tak jak widzicie, udało się przygotować odpowiednią wizualizację i pociąć model na kawałeczki. Jak zawsze przy pracy z Blenderem korzystam ze sterowników Nvidia Studio, które są dedykowane do aplikacji kreatywnych i zapewniają stabilność aplikacji. A bez tego nasz model nie powstanie. Ponownie filamenty zaopatrzyła mnie Prusa, wysyłając swój Prusament. Będziemy drukowali na matowym, czarnym PETG. Albo PETG, jak kto woli. Lub PETG. Nieważne, wysłali jeszcze więcej niż potrzebowałem, bo wiedzieli, że ostatnio parę rzeczy mi nie powychodziło, dlatego lepiej być zabezpieczony. Dzięki bardzo Prusa, lecimy z drukowaniem. Każdy jeden element, który tutaj widzicie, drukował się ponad 10 godzin i drukarki dalej pracują. Myślę, że ten etap druku pominiemy, bo będzie to trwało kilkadziesiąt godzin. Myślę, że spokojnie wszystkie wydruki, które są potrzebne, będą drukowały się ponad 250 godzin. Lekko. Niestety popełniłem też kilka błędów, które powodowały, że musiałem niektóre elementy drukować na nowo. Głównie chodziło o zbyt cienkie ścianki modelu, które nie utrzymałyby podzespołów. Don't waste my time. Korpus, moi drodzy, jest sklejony, wydrukowany i oczywiście to jest jeden z pierwszych etapów tak naprawdę. I zobaczcie, jak on teraz wygląda. Reszta części jeszcze się oczywiście drukuje i będzie się bardzo długo drukowała. Z kilku elementów, tak jak widzieliście wcześniej, się składa. Tutaj mamy przód jeszcze bez lusterek. Jak możecie się domyśleć, nie będą tutaj wrzucane w pełni wymiarowe części, czyli musimy skupić się na części mini. Takie jak lubię ostatnio wrzucać właśnie do komputerów customowych. Płyta główna będzie od Asus ROG Strix B860 i Gaming Wi-Fi w bardzo małym rozmiarze, który bez problemu zmieści się do środka. Do tego zasilacz ROG Loki 1200, procesor Intel Core Ultra 9 285K, dysk 2 TB od Samsunga i wrzucimy 64 GB RAM. Całe chłodzenie będzie customowe i oczywiście brakuje nam jednej bardzo ważnej części. A brakuje oczywiście karty graficznej i tutaj wlatuje Nvidia GeForce RTX 5090. Wybrałem model od MSI Ventus 3X i nie bez przyczyny, ponieważ poszukiwałem jak najmniejszej karty graficznej z serii RTX 5090, bo musiała zmieścić się w dosyć dziwnym miejscu w tym modelu, a mianowicie będzie na dachu busa. Wielkość wielkością, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co oferuje nam karta graficzna Nvidia GeForce RTX serii 50. Jak już jesteśmy w świecie Fortnite, to po pierwsze Nvidia Reflex zmniejsza opóźnienie między twoją myszką a tym, co dzieje się na ekranie. Reagujesz szybciej, strzelasz precyzyjniej i masz przewagę w każdym pojedynku. Po drugie DLSS, sztuczna inteligencja, która dosłownie tworzy dodatkowe klatki, podbija płynność i ostrość obrazu. Po trzecie Ray Tracing, realistyczne światło, odbicia, cienie. Wszystko wygląda jak w prawdziwym świecie. To zupełnie inny poziom. Krótko mówiąc, Reflex daje przewagę, DLSS daje płynność, a Ray Tracing robi efekt wow. Na tą chwilę pozwoliłem sobie na złożenie w jedną całość płyty głównej. Teraz widzicie, jak wszystkie elementy pokrywamy warstwą szpachli w sprayu. Jest to bardzo ważne, ponieważ idealnie zakryje niedoskonałości po wydruku. Zazwyczaj drukuję w wersji roboczej, bo obróbka jest dla mnie najważniejsza.
Dach oczywiście zrobiłem tak, aby był modułowy, czyli będzie on składany. Tylko i wyłącznie jeden element będzie przyczepiony na stałe, ale tak, aby można było ewentualnie w tym komputerze coś zmienić, coś przyłączyć, coś wyłączyć, wymienić kabel, RAM i tak dalej. A tutaj u góry, gdzie znajduje się koszyk, a co więcej, w tym koszyku będzie znajdował się rezerwuar od cieczy, od chłodzenia procesora cieczą. O tak. Zacznijmy, moi drodzy, od płyty głównej. Będzie siedziała tutaj z tyłu na specjalnie wykonanych dystansach, będą one wkręcane, więc będzie ona stabilna i z tej strony będziemy mogli bezpośrednio podłączać nasze kable. Tutaj mamy kartę graficzną, ale do niej zaraz przejdziemy, w sensie slot na kartę. Kolejna rzecz to chłodnica. Na razie bez wentylatorów, ale dlatego specjalnie zostawiłem tutaj otwór, kiedy autobus będzie na kołach, będzie podwyższony, będzie można odprowadzać tutaj ciepła, bardziej można powiedzieć zasysać je, no i przez to, że okna są otwarte, specjalnie to zrobiłem, ponieważ w modelu akurat, no wiadomo, i w grze nie wszystkie są okna pootwierane, ja zastosowałem to specjalnie po to, żeby te chłodzenie było jak najlepsze. Zasilacz, bez którego tutaj no nic nam nie zadziała. Mamy tutaj dach modułowy, ta część będzie luźna, ta będzie tutaj oczywiście wsadzona, zablokowana i tutaj dodatkowo będą jeszcze takie płetwy, które będą nam troszeczkę zakrywały boki i będą też troszeczkę tak trzymać naszą kartę graficzną. I teraz, moi drodzy, co z naszą kartą graficzną? Nasza karta graficzna zostanie umieszczona tutaj w tym miejscu. Po kilkudziesięciu godzinach szlifowania nadszedł czas na malowanie w odpowiednią kolorystykę. Zaoszczędziłem Wam ten nudniejszy etap, aby przejść do kolorów. Korpus pokryłem lakierem samochodowym w jak najbardziej zbliżonym kolorze do oryginału. Podwozie będzie całe czarne. Nie ukrywam, że ten etap też jest czasochłonny, ale już widać wstępny efekt. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę, jak dokładnie wygląda Battle Bus w grze, ale niektóre detale są pokryte rdzą i widać, że jest on już wysłużony. Moje zadanie to także na modelu wrzucić delikatny ząb czasu. Czas teraz wziąć się za podwozie. Same koła pewnie będzie dosyć ryzykownie, żeby cały model na tym stał, bo będzie dosyć duże obciążenie, ale ja tutaj akurat dodrukuję specjalne podstawki, tak żeby model bardziej opierał się na nich, a nie na samych kołach. 3, 2, 1. To zobaczcie teraz to. To wszystko to są części od balonu. Jeszcze jedna taka część drukuje się właśnie na drukarce i żeby Wam mniej więcej nakreślić, jak długo to trwa, to jeden taki płat drukuje się 15 godzin, około 15 godzin, więc mamy tutaj 15, 30, 45, 60, te również takie płaty po 15, czyli mamy 120 godzin i jeszcze dolna obręcz, która drukowała się około 10 godzin, czyli mamy 130 godzin, jeżeli chodzi o sam balon. I właśnie balon teraz będzie największym wyzwaniem. Samo sklejenie nie, bo do tego nawet kupiłem tą spawarkę taką do plastiku, chyba trochę dużo powiedzieć spawarkę, to tak do łączenia, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Bardziej będzie chodziło już o umieszczenie bezpośrednio balona, który będzie ważył, wydaje mi się, około 2 kg przynajmniej, bezpośrednio nad Battle Busem. Dla osób, które bawią się w wydruki wieloformatowe, spawarka do plastiku to idealne narzędzie. Zawsze używałem głównie kleju, a teraz wiem, że stosując wtapiane wkładki będą one o wiele pewniejsze niż klej. Oczywiście nie zaszkodzi dodać go jeszcze do modelu, ale wiem, że teraz nic się nie rozleci. I tutaj na samą górę przychodzi dość ciężki element. Ciężki, nie ciężki, ale na pewno trochę waży. Czyli rezerwuar, z którego będą wychodziły tutaj rurki, więc to wszystko musi być domknięte. No ale przemyślałem, żeby sobie tutaj zostawić miejsce, tego nie zamykać na stałe, więc to będzie otwierane. No i tutaj z tyłu, dopóki karta graficzna na ostatnim etapie nie usiądzie już tutaj w tym miejscu, to będę miał jeszcze tutaj moment manewru. Czas na zbudowanie chłodzenia cieczą procesora. Miejsca nie mam za dużo, a także zakręty są dość skomplikowane. Pokusiłem się w tym projekcie na wykorzystanie złączek, które ułatwiły mi połączenie wewnątrz korpusu. Następnie pomalowałem dodatkowe elementy, które znajdują się dookoła busa. Ciężko mi je nazwać, ale jak gracie w Fortnite, to będziecie wiedzieli, o co chodzi.
Gotowe są już chyba wszystkie podzespoły i wszystko jest już podłączone. Na razie mam prowizoryczny przycisk, zalałem już wstępnie płynem, więc teraz najważniejsza rzecz, aby wszystko zadziałało. Bo to, że jest szczelne, to już sprawdziłem pompką, ale to, żeby zadziałało i żeby wszystko poszło w obieg. A więc 3, 2, jeszcze może doleję trochę tego płynu. 1. Oj, coś nie widzę, żeby ruszyło pompą. Ogólnie delikatnie się zapowietrzyła. No i powinno wszystko działać. Nie wszystkie LEDy się palą. Pewnie gdzieś coś mam niepodłączone, ale zaraz zobaczymy. Teraz, moi drodzy, czas na balon. Jest parę jeszcze rzeczy do zrobienia w Battle Bussie, ale to zrobię już później. Kwestia jest taka, że mamy balon. Tutaj akurat dół, czyli góra balonu będzie niebieska i jest jeden pasek, taka wersja z 2018 roku, przynajmniej rzuciła mi się w oczy. I mam tutaj rurkę. Na temat tej rurki, aby umieścić w ogóle cały ten balon na górze bez żadnych stelaży, wpadł mój kumpel Bartek, dlatego bardzo dziękuję za mega pomysł. Rozwiązał bardzo dużo, ale jak to będzie wtedy już na miejscu, tam gdzie powinno być, to zobaczycie w trakcie. Mniej więcej to pokażę Wam, że będzie zaczepione tutaj bezpośrednio, nakładane na rezerwuar. Myślę, że powinno bez problemu wytrzymać. Tam naprawdę to poskręcałem najlepiej, jak tylko się dało. Zakładamy teraz balon, bo ostatni etap jaki został, to tak naprawdę założenie sznurków. Wcześniej myślałem, żeby te sznurki były tak naprawdę plastikowe. Wydrukuję je i będzie problem z głowy. Ale jednak stwierdziłem, że fajnie, żeby to jednak były prawdziwe linki. I teraz tak, mam tutaj sznurki, które poprowadzimy zgodnie z tym, co jest na wizualizacji. Czyli grubsze będą tutaj. Trochę będą różniły się kolorem, ale myślę, że to najmniejszy problem. Tutaj przeploty sobie z jednej strony. W grze oczywiście tego nie było, ale po to, żeby móc rozbierać ten komputer, raczej rozkładać niż rozbierać i składać z powrotem, powiedzmy przy transporcie, no to lepiej, żeby każdy taki duży element można było spakować oddzielnie. Teraz na szybko możecie sobie porównać, jakiej wielkości jest balon, a jakiej wielkości jest model Battle Bussa zrobiony z Lego. Ja już mam wszystko skończone, dlatego teraz zapraszam Was już na oficjalną prezentację customowego kompa. Tak prezentuje się skończony customowy Battle Bus PC, który stworzyliśmy we współpracy z Nvidia i Epic Games. Ponad miesiąc walki, kilkadziesiąt godzin wydruków i szlifowania, ale było warto. Ogromny, niestandardowy model, który ze swoimi podzespołami odpali Fortnite na najwyższych obrotach. Jestem ciekawy, czy finalnie Jacobowi spodoba się ten projekt. Koniecznie napiszcie w komentarzu Wasze propozycje nowych customowych komputerów, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć nowych szalonych projektów i jak zawsze łapka w górę mile widziana. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie, trzymajcie się, cześć!